Cześć, Sebastian Grabowski, Miasto Miasto. Zima trochę odpuściła, więc my wybraliśmy się w naszą podróż. Dzisiaj obiektem naszego zainteresowania jest Zduńska Wola. Jeden z lepszych przykładów, jak budować innowacyjny ekosystem oraz wdrażać ciekawe rozwiązania. Zduńska Wola, miasto, w którym mieszka obecnie ponad 40 000 mieszkańców. Budżet to ponad 200 milionów złotych. Historia osadnictwa na tych ziemiach sięga XIII-XIV wieku, aczkolwiek prawa miejskie Zduńska Wola otrzymuje w roku 1825. Niejaki Stefan Prawdzić-Złotnicki dzięki umiłowaniu, pasji, ale również i wizji, to tutaj zakłada miasto, które będzie częścią wielkiej aglomeracji łódzkiej, która rozwija się jako jeden z największych ośrodków w tamtejszych czasach w Europie. Sprowadza on tkaczy z Saksonii, ze Śląska czy też z Czech, tworząc tutaj jeden z najbardziej dynamicznych obszarów rozwoju całej branży włókienniczej w Polsce. Kolejny ważny element w rozwoju Zduńskiej Woli to okres międzywojenny, kiedy Karsznice stają się jednym z głównych punktów komunikacyjnych na mapie Polski. Łączą z sobą Śląsk oraz Gdynię, czyli nowo budujący się port. Zduńska Wola w czasach teraźniejszych to miasto innowacyjne, zielone, które stawia na transformację energetyczną, która korzysta z zielonych źródeł energii. Co ważne, zawsze będę pokazywał Zduńską Wolę jako dobry przykład, jak skutecznie wykorzystywać instrumenty, które są dostępne dla każdego miasta w Polsce. Zduńska Wola parę lat temu rozpoczęła swoją historię z innowacjami od programu Polskiego Funduszu Rozwoju Akademia Miast Przyszłości, gdzie została jednym z laureatów, tworząc projekt Mikrobiznes Nowej Generacji. Co więcej, potem zorganizowała hackathon, czyli w modelu partycypacyjnym wspólnie z mieszkańcami zdefiniowała sobie tematy, które powinny być adresowane w tym mieście od razu. Tak powstała aplikacja Stop Smog. Co więcej, w kolejnym kroku już samodzielnie buduje ekosystem startupowy, dzięki czemu na przykład w szkole w Zduńskiej Woli możemy doświadczać algorytmów sztucznej inteligencji, które budują różne modele predyktywne, ażeby lepiej tą zieloną energię wykorzystywać. Stawia na elektromobilność. Za chwilę pojawią się w Zduńskiej Woli autobusy elektryczne i szereg innych innowacji, które są tworzone w ekosystemie startupowym. Kolejny punkt naszej wizyty w Zduńskiej Woli, czyli rozmowa z panem prezydentem Konradem Pokorą. Witam, panie prezydencie. Dzień dobry, panie Sebastianie. Panie prezydencie, Zduńska Wola, czyli miasto o silnych korzeniach przemysłowych, które były budowane na fenomenie oświecenia. Jakim miastem jest teraz? Jesteśmy miastem średniej wielkości, 40-tysięcznym, położonym w centrum Polski, doskonale skomunikowanym z innymi ośrodkami. W ciągu 2 godzin dojedziemy do Warszawy, Wrocławia, Poznania czy też Katowic. Jesteśmy miastem kompaktowym, bez zmory korków komunikacyjnych, miastem zielonym, bezpiecznym, miastem, z którym mieszkańcy mają wiązać swoją przyszłość zawodową i rodzinną. Dlatego budujemy dla nich mieszkania, urządzamy zieleńce, skwery, inwestujemy w zieloną energię, inwestujemy w zeroemisyjny transport, likwidujemy kopciuchy. Panie prezydencie, jesteście w szpicy innowacyjnych miast w Polsce. Nagrody, które otrzymaliście, nie są przypadkowe. Jak to jest z tą innowacją w Zduńskiej Woli? Traktujemy innowacyjność jako narzędzie do tego, żeby podnosić poziom usług miejskich, usług komunalnych, których dostarczamy naszym mieszkańcom. Faktycznie naszą przygodę z innowacyjnością zaczęliśmy kilka lat temu. Zaczęło się od aplikacji Stop Smog, czyli takiego prostego kalkulatora kosztów wymiany starych, kopcących piecy na ekologiczne źródła ogrzewania. Aplikacja powstała w ramach programu Hackathon dla miast przygotowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i GovTech. I ta aplikacja sprawdza się doskonale. Ponad 2000 mieszkańców skorzystało już z tej aplikacji. Większość wniosków składanych o wymianę pieców wypełniana jest za pomocą tej aplikacji i
Ta nasza praca została dostrzeżona w Polsce. Dostaliśmy tytuł Innowacyjnego Samorządu 2022 roku, Złotą Nagrodę Innovation, przyznawaną przez domy medialne, a parę dni temu w Tarnowie w konkursie zorganizowanym przez Związek Miast Polskich otrzymaliśmy za naszą aplikację wyróżnienie. Panie prezydencie, muszę się przyznać, trochę to jest taka moja mała tajemnica, ale również jedna z moich pierwszych sympatii parędziesiąt lat temu pochodziła właśnie ze Zduńskiej Woli, także też jestem z tym miastem trochę związany. Zawsze słynęliśmy z pięknych komórek. Panie prezydencie, pytanie a propos innowacyjności, ponieważ jedną z największych bolączek, jak sobie oceniam innowacyjność w Polsce, jest ten odbiór społeczny. Jak mieszkańcy w ogóle reagują na innowacje, które są dostępne dla nich w mieście? W tej chwili prowadzimy również pilotażowy program w jednej z naszych szkół wyposażonych w panele fotowoltaiczne, takiego optymalnego wykorzystania energii solarnej. Myślę, że to wszystko buduje dobry wizerunek naszego miasta, a Zduńską Wolę mogliśmy również zaprezentować jako jeden z niewielu samorządów podczas Światowego Forum Miast w Katowicach, czyli imprezy pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyznam się, panie prezydencie, że mnie osobiście urzeka ta wasza pragmatyczność w tych innowacjach, bo to nie jest tylko rozmowa o innowacjach, ale są to realne wdrożenia. Ja życzę nie zwalniać i nie zbaczać z tej drogi, życzę dalszych sukcesów i nie wychodzenia z tych najlepszych polskich innowacyjnych miast w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam do Zduńskiej Woli. Dziękuję. Jednym z narzędzi informatycznych, technologicznych, które powstały z Zduńskiej Woli w ramach Hackatonu Miast organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju jest aplikacja Stop Smog. Aplikacja, która została zbudowana zgodnie z mieszkańcami Zduńskiej Woli, ponieważ ciekawi oni byli zainteresowani, w jaki sposób kalkulować, obliczać oraz szukać benefitów związanych z wymianą starego kopciucha na nowoczesne źródła zielonej energii. Parę słów o tej aplikacji. Aplikacja została przygotowana na smartfony oraz na zwykłe komputery. Pozwala ona bardzo sprawnie policzyć koszty inwestycji przy zamianie starego kopciucha na nowoczesne źródła ekologicznej energii typu pompy ciepła czy też fotowoltaikę. Jest ona przejrzyście podzielona na część związaną ze zgłaszaniem całej inwestycji i obliczaniem, z elementami komunikacyjnymi mówiącymi o kwocie, która będzie przeznaczona, o ilości rodzin, które skorzystały z tej dotacji oraz liczy, jak bardzo nasza wymiana odbiła się na środowisku. Obliczając inwestycje, musimy podać miejsce, w którym mieszkamy, jaki posiadamy dom, czyli jego wielkość, jak został on ocieplony. W kolejnym kroku oglądamy sobie wyniki. Aplikacja ma bardzo rozwinięty obszar samej komunikacji z mieszkańcami, dzięki temu mogą się oni dowiedzieć, ile osób bierze udział w projekcie, jakie są dodatkowe benefity z tym związane oraz ogólne informacje o samej wymianie starego kopciucha na nowoczesne źródła energii. Mnie osobiście urzekła część związana z bohaterami Zduńskiej Woli, czyli osobami, które wzięły udział w całej akcji Stop Smog. Zduńska Wola, bez wątpienia miasto innowacyjne, które otrzymuje nagrody za to, że po prostu jest innowacyjne. Otwarty model partycypacyjny współpracy z mieszkańcami, aplikacje, które pomagają lepiej oceniać oraz wymieniać kopciuchy na nowoczesne źródła ekologicznej energii, modele predyktywne, czyli sztuczna inteligencja, która ma lepiej przystosować i wykorzystywać panele słoneczne. To wszystko świadczy o tym, że Zduńska Wola nieprzypadkowo znajduje się w czołówce miast innowacyjnych. Ja zapraszam Was na kanał Miasto Miasto, subskrybujcie go, odwiedzajcie naszego Facebooka Miasto Miasto, czy też Instagrama i koniecznie postawcie łapkę do góry, jeżeli Wam się podobało. Hej!